Cześć Wam, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiejsza bajka ma tytuł Równość. Pewnego dnia w jednym z królestw jedno z drzew, które było w dużym parku, zaczęło się śmiać. Śmiało się godzinę, może 2, 3, 4. No i gdy tak to było, to właściwie wszyscy myśleli wokół, w tym parku, że coś wesołego, szczególnie wesołego zdarzyło się, że drzewo się tak śmiało. Ale drzewo się śmiało później coraz dłużej. W końcu okazało się, że śmieje się już miesiąc. Wszyscy ci, którzy byli wokół, myśleli, zastanawiali się, co jemu się stało. Właściwie może on się rozchorował. Drzewo, może się rozchorowałeś. Ale drzewo się tylko śmiało. Ponieważ drzewo rosło w parku królewskim, w związku z tym ogrodnik, który zauważył takie śmiejące się drzewo jakiś już czas temu, postanowił iść do króla i królowej i zapytać, co tu robić. No bo na początku było nawet fajnie, jak drzewo się śmiało, ale teraz, gdy już to jest więcej, może nawet jak miesiąc, to ten śmiech ma prawo zakłócać życie. Ptaki uciekły, przestały śpiewać. Pokuliły się różne rośliny. Drzewa spuściły gałęzie. Nawet królewny przestały wychodzić do parku królewskiego. Król mówi, że już to zauważył. Królowa też kiwnęła głową, bo mówi, że od tygodnia zamyka okna do parku królewskiego. Co tu robić? No, może ktoś pójdzie i zapyta drzewo, co mu jest. Próbowałem jakoś nawiązać z nim kontakt, ale ono się tylko śmieje, rzekł ogrodnik. Mamy tutaj Stańczyka. Stańczyk z każdym potrafi rozmawiać. Król i królowa zawołali Stańczyka. Stańczyk zgodził się pójść do drzewa, do parku królewskiego i porozmawiać z drzewem. Poszedł. Gdy już był blisko drzewa, zobaczył, że bardzo dużo korzeni drzewo ma na zewnątrz. Właściwie kiedyś było inaczej, a teraz te korzenie wychodziły na zewnątrz, tak jakby ono rosło na jakimś kamieniu. Tak to wyglądało. Ale pamiętał, że jakiś czas temu spacerował w parku i było inaczej, więc co takiego się zdarzyło? Co takiego się stało? Podszedł do drzewa, przytulił się do niego, objął i w miłości nastawiony do drzewa i do wszystkiego zapytał: drzewo, dlaczego się śmiejesz? A co mam robić? Od takiego już dłuższego czasu ciągle te korzenie się rozprzestrzeniają, coraz są większe i dłuższe. Za chwilę dotrą do pałacu królewskiego
i uderzą w fundament i jak będzie tak dalej, to pałac się za jakiś czas zawali. To się śmiejesz z tego? A co mam robić? Już mi tylko śmiech został. Wszystko, co mogłem, zrobiłem do tej pory. Rozmawiałem z korzeniami, żeby przestały tak rosnąć. No, właściwie modliłem się. No, pytałem rodzinę drzew, co one robią, ale one mi podpowiedziały, że muszę zmienić bieg korzeni. Możesz mi powiedzieć, jak to zrobić? Zmienić kierunek, bieg korzeni? No niby jak? No może z nimi porozmawiasz. Rozmawiałem, ale już mi tylko śmiech został. Śmiać się. Przecież wiadomo, że król i królowa o mnie dbają. Ja też chcę dbać o króla i królową. Wszyscy jesteśmy równi. No więc trzeba dbać. Ale co mam zrobić, jak nie wiem co? No, wiesz, zostało jeszcze może z pół metra korzeni od fundamentu pałacu. Co mam zrobić? O, to rzeczywiście masz duży kłopot, problem. Rozumiem, że rodzina drzew i wszystkich roślin, przyrody podpowiadała ci różne rozwiązania, ale no, wszystkie spaliły na panewce, bo dalej się śmiałeś. No tak, tak było. Wiesz to, może ja udam się w świat. Poszukam rozwiązania dla ciebie, po to, żeby twój szacunek dla równości i dbałość o innych był spełniony, a równocześnie byś się czuł w tym bezpieczny. No tak, bo przecież chcę żyć. Tak samo jak król i królowa, tak samo jak wszystkie drzewa i rośliny. A dobrze, to poczekaj. Dobrze. A kiedy wrócisz? O, żebym ja to wiedział. Ale proszę cię, przestań się śmiać. Czekaj, na pewno będzie jakieś rozwiązanie. I Stańczyk wyruszył w świat. Oczywiście za zgodą króla i królowej. Nie było go cały rok. Podróżował do różnych królestw i szukał rozwiązania. I pod koniec tego roku trafił nad jezioro, po którym pływały łabędzie. Przepięknej urody łabędzie. One nuciły, śpiewały takie różne pieśni w ich języku. Stańczyk zmęczony usiadł na brzegu jeziora i wsłuchał się w pieśni śpiewane przez łabędzie, ale te pieśni były takie jakieś inne niż dotąd słyszał, więc zapytał: a co śpiewacie? A wiesz, śpiewamy pieśń odrodzenia. Pieśń odrodzenia? A niby czego? No, pieśń odrodzenia wszystkiego i wszystkich dla równości i znajdywania każdego dnia wszystkich rozwiązań, by ta równość mogła być. Ojej, to może mnie tej pieśni nauczycie? Możemy. Chcesz? No tak, oczywiście, bo ta pieśń, jeśli faktycznie wypełni swoją rolę, załatwi taką jedną ważną sprawę i rzecz, bo ją zaniosę do drzewa. Być może jemu pomoże. No dobrze. I łabędzie zaczęły uczyć pieśni odrodzenia.
dla równości wszystkich i znajdywania takich rozwiązań, by ta równość wiecznie była. Stańczyk nauczył się śpiewania i wrócił do Parku Królewskiego, do drzewa, ale wcześniej przywitał króla i królową, opowiedział o wszystkim, a później dopiero poszedł na rozmowę do drzewa. Drzewo zapytało, z czym przychodzisz? Stańczyk wszystko opowiedział, nauczył pieśni, drzewo się tej pieśni nauczyło i zaczęło śpiewać. Nuciło całymi dniami pieśń łabędzią i gdy tak nuciło i śpiewało, po kilkunastu dniach zaczęło coś mruczeć. Nie śpiewasz już? Zapytał Stańczyk, który przechodził obok drzewa. Mruczę. A co? Mruczę. Pieśń trochę się zmieniła. Dodałem mruczenie. Dlaczego? Wiesz, bo będę miał potomka, dziecko. Ojej! Wspaniała sprawa rzecz. I dbając o tego potomka, o swoje dziecko, a właściwie o nasze dziecko, rzekło drzewo, patrząc na drzewo obok, muszę skierować inaczej korzenie. Muszę zrobić kołyskę, otulenie dla potomka, dla naszego dziecka. Tak jak gniazdo robią ptaki. Ja też zasilę to nowe życie, nowe drzewo. Ojej, że to jest powód, dla którego korzenie zmienią bieg, będą inaczej się kształtować? Tak, właśnie tak. Popatrz, to pieśń zadziałała. Popatrz, życie przyniosło ci rozwiązanie. Zobacz, możesz utrzymać równość międzygatunkową bez szkodzenia jeden drugiemu. Tak, rzekło drzewo. I bardzo ci za to, że mi jakiś czas temu pomogłeś. Dziękuję. O, cała przyjemność po mojej stronie. Najważniejsze jest znaleźć właściwe rozwiązanie, bo każdy każdemu jest równy i mamy szacunek jeden do drugiego. Pomogłeś mi znaleźć to rozwiązanie, więc czy zechcesz być chrzestnym naszego dziecka? O, to będzie wielka przyjemność, rzekł Stańczyk. To bardzo ci dziękujemy. I jak się domyślacie, latorośl pięknie rosła, a pieśń od tego dnia była śpiewana w każdych trudnych sytuacjach życia, gdzie różne gatunki między sobą koegzystując potrzebowały wsparcia, znalezienia rozwiązania po to, by móc dobrze, doskonale ze sobą współżyć, być razem w wymianie miłości. Dziękuję. Koniec bajki.